Sprawdźmy teraz spalanie Mitsubishi Outlandera PHEV i to będzie w różnych trybach. Zacznijmy może od trybu Charge, czyli trybu, w którym samochód zużywa paliwo nie tylko na napędzanie auta, bo jak widać jedziemy tym samochodem po mieście, ale też na to, aby ładować akumulatory. Naturalnie zużycie paliwa w tym przypadku będzie znacznie większe niż moglibyśmy się spodziewać przy zwykłej jeździe. No i jak widać nie jest rzeczywiście takie małe, bo dwulitrowy, czterocylindrowy silnik, który daje 121 koni mocy, zużywa w takim trybie około 15 litrów na 100 km. Mała poprawka po paru kilometrach podróży, jednak 13,5, co nie zmienia jednak faktu, że jest to dość wysoka wartość, no ale pamiętajmy, przy okazji ładujemy akumulatory, czyli silnik jest przy okazji elektrownią. A teraz jak widać wjeżdżam na autostradę i zmierzymy spalanie tego auta na naszym standardowym odcinku przy 90 i przy 140, o ile sytuacja na autostradzie pozwoli. Tempomat jest ustawiony na 148 km na godzinę, co daje na driftboxie rzeczywiste około 140. Klimatyzacja jest włączona, ustawiona na 22 stopnie, a dmuchawa chodzi na pierwszym biegu. Za chwilę kończymy już nasz pomiar, przyjechaliśmy już ponad 10 km z prędkością 140 km na godzinę, co dało średnie spalanie 10,4 litra na 100 km. Tym razem tempomat mam ustawiony na 95 km na godzinę, co daje dokładne 90 na driftboxie. Jak widać wskazówka pokazująca nam zużycie energii jest zdecydowanie w zielonej strefie, co oznacza, że jedziemy od ponad 7 km na samym prądzie, bo zużycie paliwa nie jest w tym momencie potrzebne, no chyba, że nam się skończą akumulatory, ale póki co jak widać się nie skończyły, a więc po przejechaniu tego odcinka wciąż mamy średnie spalanie na poziomie 0,0 na 100 km. Przed chwilą zakończyłem pomiar przy 90 km na godzinę i wyszło mi, że samochód spalił 0,0. Oczywiście zużył przy tym sporo energii elektrycznej i teraz mam zamiar policzyć, ile to tak naprawdę kosztowało. A mianowicie, kiedy zjechałem z autostrady, miałem 4 km zasięgu i miałem 12 006 km przebieg samochodu. A teraz mam 12 011 km, a więc przejechałem dokładnie 5 km za średnim zużyciem paliwa, uwaga, bo zresetowałem po zjeździe z autostrady, 17,2 litra na 100 km i to jest zużycie paliwa w trybie Charge, bo ja zaraz po zjechaniu z autostrady włączyłem tryb Charge, aby odzyskać 10 straconych kilometrów na baterii. I teraz mam 14 km, bo kiedy zjechałem z autostrady miałem 4, teraz mam 14, a więc odzyskałem 10 przejechanych kilometrów na baterii i znów mam tą baterię naładowaną do poziomu, kiedy wjeżdżałem na autostradę, zaczynając pomiar. I teraz pytanie, czy to nie jest zbyt drogie? No wystarczy policzyć. Jeśli zużywamy ponad 17 litrów na 100 km, to po przejechaniu 5 km zużyliśmy około 0,9 litra paliwa. I teraz pytanie, ile spali ten samochód, kiedy będziemy jechać bez trybu Charge, tylko w trybie może nienormalnym, bo normalny będzie znów wykorzystywał baterię, tylko w trybie safe, czyli w trybie, w którym samochód będzie zachowywał stan baterii, czyli nie będzie jej tak bezpośrednio zużywał, będzie działał w takim typowym trybie hybrydowym. I zobaczymy, o ile zmniejszy się zużycie paliwa w trybie takiego zachowania poziomu akumulatorów. I w zależności od tego wyjdzie, o ile teraz więcej zużyliśmy, no bo na pewno nie będzie 17 litrów, będzie mniej. Pytanie tylko, o ile mniej. I na podstawie tej różnicy spalania, przy uwzględnieniu, że jechaliśmy 5 km, policzymy, ile tak naprawdę wyrażone w litrach paliwa kosztowała nas przejażdżka po autostradzie, która była podsumowana przez komputer 0,0. Zobaczymy. No więc zaczynamy. Włączam samochód, ustawiam tryb Safe i w trybie Safe będziemy zachowywać niejako poziom naładowania baterii. Resetujemy również
spalanie i zobaczymy po przejechaniu 5 km, jakie będzie spalanie. Jak widać, po paru kilometrach silnik jest włączony, mimo że stoimy na światłach, to jednak komputer uznał, że pożyczka od akumulatorów była chwilowo na tyle duża, bo faktycznie przejechaliśmy parę kilometrów, było 14, teraz jest 12, więc komputer zabrał się za odrabianie strat, więc mimo że stoimy, to silnik jest włączony i ładuje akumulator. No i teraz tak, przejechałem kolejnych 5 km i mam zasięg na baterii 13 km, już mniejsza o to, że to nie jest 14, po prostu komputer utrzymuje ten poziom plus minus parę kilometrów, a spalanie wynosi 7,7 litra na 100 km. No i teraz sprawa jest prosta. Kiedy odzyskiwaliśmy energię przez 5 km, aby uzyskać te 10 km przejechanych na autostradzie z powrotem w bateriach, zużyliśmy 17,2 litra na 100 km, a kiedy jechaliśmy utrzymując ten sam poziom naładowania baterii, to po przejechaniu tych samych 5 km zużyłem 7,7 litra na 100 km. Różnica spora, ale zobaczmy, ile to ładowanie tych 10 km z autostrady tak naprawdę kosztowało. A więc mamy tak. 17,2 minus 7,7 równa się 9,5 litra na 100 km. Oto różnica na 100 km, ale przejechaliśmy przecież tylko 5, a więc musimy podzielić przez 20. Efekt 4,75. No powiedzmy, że pół litra benzyny kosztowało nas naładowanie tych 10 km z autostrady. A to oznacza, że 10 km autostrady kosztowało nas przejechanie pół litra paliwa. Co z kolei oznacza, że 100 km kosztowałoby 5 litrów, czyli zużycie paliwa Outlandera na autostradzie przy 90 na godzinę wynosi 5 litrów na 100 km. To jest oczywiście pewne naciąganie, dlatego że można równie dobrze podjechać do domu i podłączyć ten samochód do gniazdka i naładować te 10 km, które nam ubyło podczas jazdy na autostradzie, taniej. No ale gdybyśmy chcieli jednak to zrobić tak klasycznie paliwem, no to spalanie wcale nie jest takie małe. 5 litrów na 100 km. No i na koniec zwykły test spalania, czyli w tej chwili mam średnie spalanie zresetowane na 0. Mam też baterię akurat na 12 km. No i za chwilę zobaczymy, jakie spalanie uzyskam jadąc tak zupełnie normalnie. Dzisiaj jest dość mokro, więc wszyscy jeżdżą powoli i ostrożnie. Tak więc tempo przyjazdu na pewno nie będzie jakieś super imponujące, co sprawi, że mam nadzieję i wynik zaskoczy nas bardzo pozytywnie. Zobaczymy. Bardzo spokojnym tempem przejechałem po mieście około 3 km i jak widać z baterii ubyło 2 km zasięgu, natomiast średnie spalanie póki co wynosi 0,6 litra na 100 km. Za nami już 9 km podróży po mieście. Na liczniku zasięgu baterii zostały tylko 4 km, natomiast średnie spalanie wynosi 0,2 litra na 100 km. Chcę jeszcze raz pochwalić pomysł wykorzystania manetek do regulowania siły hamowania przy pomocy silników elektrycznych, ponieważ w ten sposób jesteśmy w stanie naprawdę bardzo precyzyjnie dobierać właściwą siłę właśnie hamowania, aby zawsze dojeżdżać do aut na światłach tak, aby wykorzystać cały nasz rozpęd i przekształcić go w energię elektryczną, a jednocześnie nie hamujemy też za wcześnie i nie musimy wtedy dodawać trochę gazu, aby podjechać i nie zostawiać przed sobą zbyt dużej luki. Swoją drogą kolejny postój, kolejne światła. Mamy za sobą już 12 km. Został tylko 1 km na baterii, a jeśli chodzi o spalanie, to spalanie jest wciąż 0,2 litra na 100 km. No i przyszedł ten moment, kiedy bateria jest pusta. W tym momencie już zasięg na baterii nie jest wcale prognozowany. Może tu jeszcze resztka jakaś energii została, jak widać. Natomiast jeśli chodzi o spalanie, to póki co jeszcze wartość średnia się nie zmieniła. Zresztą tu na schemacie widzimy, że samochód wciąż radzi sobie z resztkami energii na baterii i silnik wciąż jest jeszcze wyłączony. Ale zobaczymy, co będzie dalej.
Przejechałem już ponad 20 km, jadę już poza Krakowem, aczkolwiek tutaj jest zwykle ktoś przede mną, kto nadaje tempo i to tempo rzadko kiedy przekracza 60 czy 70 km na godzinę, więc jadę dosyć spokojnie i jak widać bateria oczywiście jak była pusta, tak jest pusta, natomiast średnie spalanie na ten moment wynosi 2,7 i to już jest koniec mojej podróży i jak widać przejechałem 29 km, a więc znacznie więcej niż przypuszczałem, ale zrobiłem to świadomie, dlatego że chciałem, aby mniej więcej połowa podróży była przy pomocy baterii, która wtedy jeszcze nie była pusta, a druga połowa podróży była już z pustą, rozładowaną baterią. No więc widzimy, że bateria oczywiście jest wciąż pusta, natomiast jeśli chodzi o spalanie, to uzyskałem przy bardzo spokojnej jeździe, co prawda, ale spalanie 4,4 na 100.